Cześć, albo mogłabym powiedzieć właściwie Gruzi Came albo Hojcame. Z tej strony Agnieszka i mówię do Was dzisiaj ze Szwajcarii, a dokładnie z Zurychu, gdzie mieszkam od ponad 4 lat już właściwie. Więc no już chwilę, taką powiedzmy, nazwijmy to dłuższą chwilę. I dzisiaj chciałam odpowiedzieć na parę pytań i opowiedzieć Wam trochę o tym kraju. Myślę, że to, czego brakuje mi najbardziej, to zdecydowanie pewnych cech ludzi, których w ogóle, co najśmieszniejsze, nie dostrzegałam w Polakach, kiedy mieszkałam w Polsce. Czyli brakuje mi gościnności, otwartości i poczucia humoru, tak właściwie. Czyli mówiąc gościnność i otwartość, mam na myśli to, że nie wiem, będąc w Polsce, kiedy idę do restauracji, to kelner na przykład porozmawia ze mną, zapyta o to, jak życie, nie wiem, porozmawia o swojej rodzinie, o czym, co się wydarzyło, że rozmawiam z ludźmi w kolejce, nie wiem, w przychodni, albo tak po prostu, albo nie wiem, przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi, czyli jak jadę na wakacje, to nie wiem, mogę przenocować u koleżanki mojej koleżanki, która akurat tam mieszka. Tego wszystkiego tutaj nie ma. To jest bardziej, ludzie są bardziej zamknięci w sobie, znaczy są bardzo mili i pomocni, aczkolwiek nie jest proste, żeby się do nich, że tak powiem, dobić, żeby nawiązać jakąkolwiek głębszą relację. Wymaga to więcej trudu i zaangażowania. No i też pewnego rodzaju brakuje mi po prostu poczucia humoru Polaków, które jest dość specyficzne i takie samo jak moje, tak? Więc tego brakuje mi czasami. No, a oczywiście poza tym to brakuje mi jeszcze twarogu i pączków, bo to jest takie moje guilty pleasure. Jest dość dużo śmiesznych wydarzeń związanych z transportem publicznym, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale transport publiczny w Szwajcarii jest drugim najlepiej działającym na świecie po Japonii. No i na przykład zdziwiło mnie bardzo, że żeby dostać się gdziekolwiek w Szwajcarii, znaczy generalnie połączenia są genialne i można dostać się wszędzie. I na przykład, nie wiem, chciałam pojechać załóżmy do Genewy i sprawdziłam sobie połączenia. Mam tam w połączeniach 2 przesiadki i na każdą z nich mam 3 minuty. No jak to zobaczyłam, to sobie pomyślałam, nauczona doświadczeniem polskim, no ale jak to? Przecież to nie ma prawa bytu. Jak mogę się przesiąść w 3 minuty? A to działa, ponieważ ten system jest tak punktualny i tak niesamowicie sprawny, że 3 minuty na przesiadkę to jeszcze prawie, że mogę sobie kupić kawę po drodze. To jest bardzo zadziwiające na początku. No i to się łączy też z taką śmieszną cechą Szwajcarów, że jeżeli jakikolwiek autobus albo tramwaj spóźnia się więcej niż 3-4 minuty, to oni już zaczynają nerwowo dreptać na przystanku i po prostu już widać tą złość i podenerwowanie na twarzy. Przecież ja się spóźnię. Będę, nie wiem, gdzieś 4 minuty za późno, a to już jest generalnie poważne spóźnienie w tym kraju. Więc nie ma studenckiego kwadransu. Jak ktoś jest spóźniony o kwadrans, to jest to bardzo obraźliwe i bardzo złe. No, to takie właściwie dwa zdziwienia. Właściwie nie zaskakuje mnie już nic. Czyli nie do końca wiem, jak mogłabym na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że staram się na tyle zasymilować, poznać Szwajcarów, poznać ich styl bycia, zrozumieć i gdzieś pozostając sobą dalej się dopasować, że właściwie nie ma już nic, co mnie dziwi. Więc ciężko mi powiedzieć, właściwie nie ma niczego, co dziwi mnie nadal w tej mentalności.
nie ma takiej opcji nie i jeszcze raz nie i zupełnie nie i w ogóle nie ma takiej opcji, szansy. I polska kuchnia jest, uważam, jedną z najlepszych na świecie. I po prostu im więcej podróżuję, im dłużej mieszkam za granicą, tym bardziej to doceniam, jak bardzo w ogóle w Polsce, w polskiej kulturze i sposobie życia ważną rolę odgrywa jedzenie i jego jakość i smak. I uważam, że po prostu prawie, że nie ma, a szwajcarska kuchnia jest, szczerze mówiąc, dość nudną kuchnią. Jest połączeniem, jest dziwnym pomieszaniem pomiędzy kuchnią francuską, włoską i niemiecką. I nie jest to na pewno moja ulubiona kuchnia, aczkolwiek tutaj na pewno muszę dodać, że kawa jest o niebo lepsza, ponieważ jest prawdziwie włoska, nazwijmy to, jest porównywalna jak ta we Włoszech. Tutaj to samo mamy, jeżeli chodzi o pizzę, więc to będzie na pewno dużo lepsze. No i oczywiście czekolada i sery, aczkolwiek to jest bardziej kwestia tutaj jakby produktów, a nie kuchni samej w sobie. Tutaj mam ogromny problem, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie jestem w stanie wymienić tylko jednej zalety, bo jest ich za dużo. Ja generalnie kocham ten kraj i uważam, że jest niesamowity, ale na pewno, jeżeli miałabym odpowiedzieć miałabym wybrać jedną rzecz, to będzie to szeroko pojęta jakość życia. Czyli po prostu wszystko tak naprawdę, co składa się na to, że życie w tym kraju jest po prostu proste. O ile ktoś umie się dostosować i lubi pracować, to jest bardzo ciekawe, to życie jest po prostu proste i wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. I na tą jakość życia składa się według mnie parę najważniejszych rzeczy, czyli bardzo wysoki poziom edukacji, nawet w małych miejscowościach, w wioskach, bardzo duża, to też w tle ostatnich wydarzeń, bardzo duża tolerancja Szwajcarów na odmienność, na własne zdanie. Wśród Szwajcarów istnieje takie przekonanie, że każdy ma prawo być kim chce i robić to w ramach własnego domu. Tutaj jakby zupełnie nikt nie narzuca komuś, jak ma żyć. I jest to kraj, w którym tak naprawdę jest ogromna akceptacja pewnych tematów i wydaje mi się, że trzecią taką cechą jest taka, co jest i zaletą, i wadą Szwajcarów, jest takie zimne myślenie, rozsądność i logika. To jest zaleta, ponieważ pozwala wszystkiemu sprawnie funkcjonować i wszystko działa lepiej, ale i wada, ponieważ łączy się to z pewnym sposobem bycia, o czym już mówiłam wcześniej. Z tego, co rozmawiałam z moimi znajomymi, dość porównywalnie jak w Polsce, tylko trochę bardziej był trochę większy porządek i trochę lepsza decyzyjność. Znaczy mieliśmy lockdown w lutym albo marcu, albo i w lutym, i w marcu, aczkolwiek cały czas mogliśmy chodzić na spacery, ale ludzie nie chodzili do pracy i jakby wszystkie wydarzenia były odwołane i tak dalej. Co jest fajne i ciekawe jest to, że wsparcie ze strony rządu dla gospodarki jest ogromne, jest naprawdę bardzo wysokie i te kwoty są niewyobrażalnie ogromne i duże i aż byłam w szoku, jak przeczytałam te liczby.
więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można sprawdzić, bo już nawet nie pamiętam, jak to wyglądało, więc to jest super. No ale sytuacja rozwija się bardzo podobnie, czyli właściwie teraz jest kolejny wzrost zachorowań i właściwie wygląda to na tej samej zasadzie, że nosimy maseczki, są obowiązkowe w sklepach, w transporcie publicznym. Ktokolwiek może, musi lub powinien pracować zdalnie, czyli pracować z domu. Typową atrakcją turystyczną to są góry, Alpy, natura i wszystko w tym stylu, a nietypową atrakcją, którą lubię i którą jakkolwiek ktoś mnie odwiedza, to próbuję zrealizować, to jest, i teraz nie wiem, czy to będzie ok, będzie albo fabryka, nazwijmy to, odwiedziny w fabryce czekolady, albo u jakiegoś gospodarza lokalnego, który wytwarza ser. Uważam, że to jest super. Byłam i w 3 różnych fabrykach czekolady na razie i chyba 3 serowniach, jeżeli takie słowo w ogóle istnieje. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Na przykład w fabryce czekolady poza odwiedzinami w Muzeum Czekolady jest też degustacja z wytłumaczeniem, jak smakować czekoladę, od czego powinno się zacząć, że wszystkie zmysły mają znaczenie. A później mieliśmy też zajęcia, nazwijmy to, z robienia własnej czekolady, czyli generalnie robiliśmy własne tabliczki czekolady, co było super doświadczeniem. A jeżeli chodzi o serownię, już zostaniemy przy tym słowie, to było też super, ponieważ taki starszy pan, który robi te sery od, nie wiem, 30-40 lat, tak naprawdę prowadził warsztaty i też robiłam własny ser. Z wytłumaczeniem od początku do końca, jak, co i dlaczego. I myślę, że jest to bardzo ciekawe i dziwne dość doświadczenie, ale na pewno interesujące i bardzo specyficzne dla tego kraju.